Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i dzisiaj mam specjalnego gościa, moją mamę Małgorzatę. Witam serdecznie. No bo mamy dzisiaj film, na który pewnie czekaliście, zapowiedziany. Mamy dzisiaj Q&A właśnie z moją mamą. Mama będzie odpowiadać na Wasze pytania związane z Turcją. Za wszystkie te pytania bardzo dziękuję, przyszło ich naprawdę bardzo dużo. No na wszystkie pewnie nie damy rady odpowiedzieć, ale wybrałyśmy, myślę, te najważniejsze i najciekawsze. Także jeżeli chcecie wiedzieć, co moja mama myśli na temat Turcji, na temat Turków, jak zareagowała na nasz związek z Nurim, na moją przeprowadzkę do Turcji i tego typu sprawy, no to zostańcie z nami do końca, będziemy o tym wszystkim mówić. Okej, no to pierwsze pytanie. Co myślałaś o Turcji, zanim tu przyjechałaś? Zanim tu przyjechałam, co myślałam? No niewiele myślałam wtedy o Turcji, bo nie bardzo mnie to dotyczyło. Nigdy nie byłam tutaj na wakacjach, nie przyjeżdżałam. Ale jak już pojawił się Nuri, to dużo rzeczy opowiadaliście, dużo mi pokazywaliście, ale coś wiedzieć, słyszeć, a doświadczyć i zobaczyć to są dwie różne rzeczy. Więc myślałam, że jest to bardzo konserwatywny kraj, może ze względu na to, że wiem, że gro kobiet się tu zasłania, ma założone chusty, długie rękawy. Wiedziałam, że jest tu bardzo gorąco, przynajmniej latem. No i tak sobie myślałam, że ten kraj, no bo to już jest Azja, więc że nie jest tak bardzo rozwinięty. To co tak naprawdę myślałam, bo nie będąc tu w ogóle, no to trudno mieć jakieś tam wyobrażenia. No właśnie. No i kiedy przyjechałaś tutaj pierwszy raz i z jakiego powodu? Pierwszy raz byłam tu 3 lata temu. Przyleciałam wtedy z Magdą. Z tego względu, żeby zobaczyć, jak wygląda Turcja, przekonać się, doświadczyć. No i żeby poznać rodzinę Nuriego, która z powodu różnych rzeczy takich bardziej formalnych nie mogła być na ich ślubie w Polsce, dlatego znałam ich tylko i z opowieści, i z rozmów przez kamerkę, a nie znałam ich osobiście, dlatego przyleciałam tutaj. I co Cię wtedy zaskoczyło? No, pierwszy raz jak przyleciałam, to była połowa lipca, więc to był taki wysoki sezon i było bardzo gorąco, więc zaskoczyło mnie bardzo ten powiew tego gorącego powietrza, że jest naprawdę tak bardzo gorąco, że człowiek stoi i czuje, jak tam kap po plecach coś leci. To mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie bardzo, jak przyjechaliśmy już tu do miasta, szliśmy do hotelu, ulice, te sklepy, galerie, wystawy, pełno ludzi, ludzie i w ogóle kobiety, które były ubrane w taki sposób konserwatywny, które miały chusty i długie rękawy, ale i kobiety, które były ubrane albo i nie ubrane, jak to nazwać, króciutkie spodenusie, króciutkie spódniczki, dekoldy, makijaże. Że można tu było zobaczyć wszystko, co tak bardzo mnie zaskoczyło. No i oczywiście autobusy, tramwaje, klimatyzacja na przystankach. No i technologie, które się okazało, że miałam mylne wyobrażenie, bo w większości wyprzedzają trochę nasz kraj. Myślę, że najbardziej zaskoczyły Cię te autobusy międzymiastowe, które już mieliście okazję zobaczyć w jakimś moim vlogu. Takie autobusy, w których każda osoba ma przed sobą ekran dotykowy, gdzie pracuje pan, że tak go nazwę, steward, który częstuje kawką, herbatką, jakimiś słodyczami. To wszystko jest w cenie biletu. Możecie sobie tam zajrzeć do tego vloga, ja gdzieś go tutaj dodam i sobie tam zobaczyć, o czym mówimy. To chyba nie najbardziej się tak zaskoczyło z takich technologii, tak to nazwijmy. No i przemieszczaliśmy się, byliśmy w różnych miastach i dużo jeździliśmy tymi autobusami, więc to nie było tak, że trafił się gdzieś tam jeden na jednej trasie, tylko tak praktycznie było wszędzie. No właśnie, czyli ile razy byłaś w Turcji do tej pory i co widziałaś, jakie miasta? Teraz jestem 4. raz i najwięcej czasu spędziliśmy w Antalii. Sporo czasu spędziliśmy w Burdur, jest to rodzinna miejscowość Nuriego, tam mieszka jego rodzina, on się tam wychował. No ale poza tym byłam w Stambule, byłam w Izmirze, byliśmy w Fethiye, byliśmy w Denizli, Pamukkale.
No i takie mniejsze miejscowości, które są w okolicach właśnie Burdur, Antalii, to również zwiedzaliśmy. Tak, tak, bo my chcieliśmy mamie pokazać nie tylko tą Antalię, gdzie no, każdemu się to kojarzy najbardziej z Turcją. Tutaj najwięcej turystów przyjeżdża. No jest tu przepięknie, wiadomo, bardzo lubimy to miasto, ale chcieliśmy też pokazać mamie taką prawdziwszą Turcję. No i to mogła mama zobaczyć właśnie w Burdur najbardziej, myślę, bo to nie jest zupełnie turystyczne miasto i tam mama też widziała to życie takie rodzinne, no bo odwiedziliśmy Nuriego rodzinę wtedy, spędzaliśmy też razem święta. I z tych miast co najbardziej Ci się podobało? Które miejsce? Wszystkie miejsca są przepiękne, aczkolwiek najbliższa sercu jest mi Antalya, to z tego względu, że najwięcej czasu tutaj spędzamy. Orientuję się już tu, wiem, w którą stronę mam iść, gdzie mam iść. Mamy swoje ulubione sklepy, ulubione restauracje, mamy znajomych, którzy nas już tu witają i cieszą się, że jesteśmy kolejny raz, z którymi możemy porozmawiać. Że takie... Czujesz się jak u siebie już pomału? Tak, jest tu tak sympatycznie. No wiadomo, w Burdur rodzinnie. W Stambule jak było? No, Stambuł jest przepiękny i na pewno jest wart zobaczenia, aczkolwiek jest bardzo tłoczny, jest bardzo dużo ludzi, bardzo duży tłok i trzeba wszędzie uważać, żeby się nie pogubić. Ale na pewno jest wart zobaczenia i uważam, że należy tam jechać, zobaczyć najpiękniejsze rzeczy i uciekać stamtąd. Dokładnie, też tak myślę o Stambule. Tak. Polecamy, ale na chwilkę. Na pewno. Izmir jest również bardzo przepiękny i w Izmirze tak, od morza jest zupełnie inne powietrze i tam zapewne nawet w tym wysokim sezonie i takiej wysokiej temperaturze łatwiej jest funkcjonować i oddychać niż w tu w ogóle. Antalii, tak, to jest I prawda. Izmir również jest przepiękny. No w Fethi jak byliśmy, to był akurat taki wyjazd typowo all inclusive przy basenie. Chcieliśmy tego spróbować, ale to chyba nie jest dla nas do końca. Takie leżenie i nic nie robienie, nawet jeżeli trochę się leży, trochę się pływa w tym basenie. W basenie woda tak gorąca tam była, bo tam w ogóle było chyba 47 stopni w cieniu. To było najbardziej gorące miejsce, najbardziej gorący czas, w którym byliśmy. No to za długo w tym basenie też się nie popływa, bo ta woda już się też robi gorąca, więc no każdy preferuje inny jakiś tam rodzaj wypoczynku. Jeden woli leżeć, drugi woli co innego. No ja trochę poleżałam, no i fajnie. Byłam bardziej ciekawa tego, żeby iść, zwiedzać, zobaczyć, doświadczyć czegoś nowego. Dlatego też i teraz w Antalii jesteśmy znowu w takim hoteliku na Starym Mieście, na Kaleiçi. Raczej wybieramy tego typu wyjazdy, żeby być też blisko miasta, żeby móc sobie różne miejsca zwiedzić, zrobić też zakupy, sobie w różne miejsca pochodzić, a nie leżeć cały czas na plaży czy przy basenie, chociaż plażowanie też będzie. Tak. Ale jak my tutaj spędzamy czas, no to będą vlogi z tego, także to sobie później zobaczycie. Okej, no i teraz przejdźmy do pytania, ono się tutaj wiąże, myślę. Czy byłaś w Ercisz? Nie. Na wschodzie. Nie byłam w Ercisz. Wiem, jak Ercisz wygląda. Magda często mi pokazuje, ma włączoną kamerkę, chodzi, pokazuje, opowiada. A nie poleciałam tam z tego względu, że nie czuję się na siłach, żeby się przesiadać, bo żeby dostać się do Ercisz, trzeba lecieć do Van, jest to lotnisko krajowe. I trzeba, jak przylecę do Antalii, musiałabym się przesiąść na inny samolot, z czym pewno nie byłoby problemu. Ale problem jest taki, że do Van lata tylko jeden samolot dziennie i godziny tej przesiadki w ogóle nie pasują. Musiałabym bardzo dużo godzin spędzić tu sama na lotnisku, żeby się przesiąść i polecieć do Van. A z tego względu, że Ercisz nie jest ich docelowym miejscem, są tam ze względu na pracę i za niedługo pewno przeniosę się na zachód Turcji. No to myślę, że miejsce, w którym będę docelowo mieszkać, będę odwiedzać i to często. Tak, tak. Moglibyście powiedzieć, że przecież mogłabym po mamę polecieć do Antalii i razem byśmy do Ercisz poleciały, no ale to już w ogóle byłoby tak skomplikowane i tyle czasu by to zajęło. Nie, na razie nie próbowałyśmy tego. No zobaczymy, wszystko przed nami, ale myślę, że
że nie, jednak łatwiej jest nam się spotykać tutaj i więcej tu jest do roboty mentali. Okej, no dobrze, to przejdźmy teraz jeszcze do takich pytań trochę związanych z kulturą. Tureckie sprawy. Kuchnia turecka, najpierw o tym. Czy lubisz kuchnię turecką, co Ci smakuje najbardziej? Tak, bardzo lubię kuchnię turecką i nie ukrywam, że najbardziej smakowała mi taka tradycyjna, domowa, czyli przygotowana przez Nurego babcia. I tak naprawdę jak jestem w Turcji, to jadam głównie turecką kuchnię, bo nie chodzimy do żadnych fast foodów i nie kupuję takich rzeczy, których mam dostęp i u nas, więc próbuję wszystkie potrawy tureckie. Wiadomo, że Iskander kebab, chociaż kebab to wcale tak nie jest, że my myślimy, że w Turcji to tylko kebab. Wcale nieprawda. Ale Iskander smakuje mi najbardziej, również köfte, również gzleme, również te, nie pamiętam, jak papierosy takie cienkie. Sigara börei. Tak, bardzo smaczne. Również kumpir, również pide. Koniecznie ayran, no i oczywiście słodycze, czyli baklawa, czyli tureckie lody, w ogóle te marasz lody, cudowne, takie gęste, tak w ogóle nawet się nie topią i smak mają obłędny. No i ogólnie kuchnia turecka myślę, że Ci smakuje, bo Ty lubisz mięso. Tak. Mięso, warzywa i w tej kuchni są bardzo wyraziste smaki. Jeżeli coś jest słone, to jest słone, jak coś jest słodkie, to bardzo, a jak coś jest pikantne, to jest pikantne i na to bardzo chciałabym zwrócić uwagę. Siedzieliśmy w restauracji i zanim przyszło główne danie, dostaliśmy przystawki, czyli jakieś były tam różne warzywka. No i było coś, co myślałam, że jest to nasza fasolka, coś tak wyglądało. Magda z Nurim się tam o czymś zagadali, a ja się rozglądałam i tak odruchowo sięgnęłam sobie po tą fasolkę i oczywiście nie zdążyli mnie uprzedzić, ale to nie była fasolka, tylko bardzo pikantna papryczka. Więc uważajcie, nie mówię, żeby nie próbować, bo dalej próbuję, tylko już teraz się pytam, co to jest i czy mogę to spróbować spokojnie. No to prawda. I było też takie pytanie, czy przygotowujesz jakieś tureckie dania w domu w Polsce? Nie za bardzo niektóre rzeczy można przygotować, ale jak jest nuri, to zawsze staram się robić wołowinę i zawsze jakiś tam gulaszyk, coś tam robię. Ale jak jestem sama, to najczęściej to gotuję pilaw, czyli ryż. Zupełnie inaczej, jak my jesteśmy nauczeni, żeby go gotować. Fasolkę, ciecierzycę, takie tam różne rzeczy, których też prędzej nie używałam, a teraz tak trochę odpoczyłam, też jak babcia robi. Faszerowane papryczki z pilawem, tak. Piekłam też symity w domu, bo właśnie zapomniałam, że symity też warto spróbować, fajne rzeczy. No jak jest Magda i mi pomoże, bo ja nie bardzo umiem, to też robimy. Gzlemy robiłyśmy i też robiłyśmy te papierosy. Z tym, że no, to nie smakowały tak jak w Turcji, bo nie mamy jówki do dyspozycji i robiliśmy z ciasta filo. Tak, z ciasta filo no, ale robiliśmy. no, to nie jówka. Podobne, równie smaczne wyszły, może nie tak do końca takie same. A nie pokusiłam się jeszcze o to, żeby jówkę robić w domu. Widziałam, jak to babcia robi. Nie, to nie mam takiej wprawy, nie odważam się. No okej, to mamy o kuchni i o takich jeszcze sprawach, o seriale nas widzowie pytali, bo dużo mamy wśród moich widzów fanów tureckich seriali. One się stały dosyć popularne w Polsce ostatnio. Czy my jesteśmy fankami tureckich seriali? Lubię oglądać tureckie seriale. Oczywiście pierwsze, które oglądałam, to było Wspaniałe Stulecie, jak chyba większość u nas w Polsce, bo chyba od tego tak naprawdę się zaczęły te tureckie seriale. Nie oglądam wszystkich, bo z racji tego, że pracuję i nie mam zbyt dużo czasu i nie śledzę też codziennie, nie oglądam też tego codziennie. Ale jak mam czas, to lubię sobie obejrzeć i bardzo często oglądam nawet nie z lektorem, tylko z napisami, z racji tego, że no, próbuję chociaż trochę nauczyć się tego języka. To jest mi łatwiej osłuchać się z melodią, ze słowami, dlatego też seriale są chyba dobrą lekcją, dobrą nauką języka, dlatego też je oglądam.
Tak, tak, jeżeli o mnie chodzi, no nie jestem może jakąś fanką tych seriali, no bywają takie bardziej udane, mniej udane te seriale. Ja też lubiłam bardzo Wspaniałe Stulecie, ale to pierwsze jeszcze z Sułtanem Sulejmanem i lubiłam też serial, który się po turecku nazywał Vatanım Sensin i to chyba przetłumaczyli na polski Zraniona Miłość czy coś takiego. I tam też właśnie grał ten sam aktor, który grał Sulejmana, czyli Halit Ergenç. Uważam, że to jest najlepszy aktor w Turcji, więc zawsze jak trafi się jakiś film czy serial z nim, to oglądam. No, jest dużo takich też lightowych bardziej tych seriali tutaj teraz, takich komediowych. Oglądam czasem, ale to też traktuję właśnie w takim sensie, że uczę się z tego cały czas języka. No bo w takich serialach używają... Musimy poczekać, mamy ezan. Okej. Mamy po ezanie już, więc mówiłam o tych serialach. No ja oglądam seriale po to, żeby też faktycznie dalej rozwijać język turecki. No bo w serialach używany jest taki codzienny język, więc z tego łatwo się można nauczyć. I tutaj też przejdźmy do tego pytania, czy umiesz coś po turecku? Co umiem? Umiem takie podstawy. Zwroty grzecznościowe, przywitania, pożegnania, dni tygodnia, liczby. W zasadzie, żeby prowadzić luźną rozmowę, to nie. Ale pojedyncze słowa również, że jeżeli nie umiem sklecić jakiegoś zdania, a znam pojedyncze słowa, no to umiem pokazać palcem, powiedzieć bu albo słowo jakieś, resztę coś tam pokazać i w jakiś sposób też się dogadać. Próbuję, jakoś nie mam z tym problemów, jeżeli jesteśmy w sklepach czy gdziekolwiek indziej, również próbuję. Czasami też idę gdzieś dalej sama i próbuję sama coś załatwić. To wtedy też jest łatwiej. No i łatwiej mi jest o tyle, że jeżeli nie znam słowa, no to pytam Magdę i Magda mi wtedy mówi i wtedy też mi jest łatwiej. Ale próbuję, tak, próbuję i uczę się cały czas. Aczkolwiek będąc w Polsce i nie słysząc nigdzie tego języka, no jest trudno. Ale to prawda, mama tutaj będąc często próbuje się komunikować z innymi. No tym bardziej, że Turcy są otwarci i bardzo się cieszą, jak ktoś cokolwiek próbuje powiedzieć po turecku, nie? Tak, Nie ma takiej obawy, to nie trzeba się prawda. wstydzić tego absolutnie. Och, oni w ogóle są zachwyceni, jak cokolwiek człowiek powie po turecku, tak? Tak, więc Także No. bardzo się cieszą, tym bardziej, że patrząc na mnie, to od razu wiedzą, że jestem obcokrajowcem i tym bardziej jest im miło, że próbuję coś mówić. Więc jeżeli coś tam umiecie, ale się wstydzicie używać tego języka w Turcji, nie wstydźcie się, naprawdę bardzo to fajnie wychodzi. Jeszcze mamy pytanie, co przywozisz mi z Polski, jak tu przyjeżdżasz? Tak naprawdę to niewiele rzeczy muszę przywozić, bo większość rzeczy ty tu masz, tu jest prawie wszystko dostępne. No, generalnie wszystko można kupić. Prawie. Poza. Nie można tu kupić pasztetów, Paprykarze ptasiego mleczka wedlowskiego też nie można. i dżemu babci. Tak, i drzemy babci. To są generalnie te produkty, które przywożę za każdym razem. No, wiecie, jak turecki dżem wygląda, nie? Jak nie wiecie, to sobie zobaczcie. Tu dodam film. W filmie o tym, jak przygotowuję święta w Turcji, pokazywałam, jak te dżemy wyglądają. No nie. No, dżem mojej babci to zawsze chętnie przejmę. I co jeszcze? No i jeszcze też polecamy. Czasem też mama przywozi, jak ktoś ze znajomych sobie zażyczy alkohol, nie? Z Polski, bo tutaj alkohol jest bardzo drogi. Więc to się opłaca przywieźć go z Polski. Więc to z takich rzeczy chyba, nie? Raczej jedzeniowo. Tak. A, żurek Procentowe. paszcie ci przywiozą. Żurek bo nie masz paszcze. żurku. Nie mam Tak, żurku. jeszcze żurek. No, tak, takie właśnie rzeczy. Okej. I teraz mamy już takie trochę poważniejsze pytania. Pierwsze poważne pytanie. Co teraz już po tych wszystkich przyjazdach myślisz o Turkach i co się Tobie w Turkach podoba? No nie tylko Turkach, facetach, Turczynkach też. Turkach, facetach to wiadomo, co się podoba. Wiadomo, Turcy są bardzo przystojni, wiadomo. Ale ludzie generalnie są bardzo otwarci, bardzo przyjaźni, bardzo serdeczni.
bardzo pomocni Mhm. i zawsze uśmiechnięci, każdy się uśmiecha, wita. I to tak jest takie miłe, bo u nas to tak nie zawsze. Większość ma zły humor, albo nie ma czasu, albo nie chce w ogóle się w coś tam angażować. A tutaj bardzo dużo ludzi, nawet jeżeli w autobusie Magda pyta się o jakąś jedną rzecz, jakąś jedną osobę, to zaraz wszyscy w koło chcą pomóc, powiedzieć. A u nas to tak nie bardzo kogoś tam I obchodzi. tak samo teraz mówisz, mi się skojarzyło, bo często też pytają nas znajomi, czy też właśnie widzowie, czy w Turcji jest bezpiecznie. I to mi się teraz skojarzyło, jak mówisz, że kilka osób się angażuje. Na ogół nie ma takich sytuacji, ale nawet gdyby coś takiego się wydarzyło, że nie wiem, ktoś komuś próbuje, nie wiem, ukraść torebkę albo jakoś tam go zaatakować, to wystarczy, że się zawoła o pomoc i naprawdę bardzo dużo ludzi się od razu w to angażuje i próbuje tej osobie pomóc. Więc no, co z tym bezpieczeństwem? No, prawda taka, że prędzej o tym nie wspomniałam, ale jak było o tych, co myślałaś, no to właśnie też myślałam o tym, że Turcja jest krajem niebezpiecznym, że wiele rzeczy tu się dzieje i nawet i znajomi, i rodzina, każdy mówi, jeśli nie boisz tam lecieć, tym bardziej, że pierwszy raz jak byłam w Turcji, to było tydzień po zamachu stanu. To naprawdę wtedy nawet nie wiedziałyśmy, czy dolecimy, bo gro lotów zostało odwołanych. No, ale z racji tego, że Nuri był tutaj na miejscu, no i nam na bieżąco opowiadał i mówił, jak wygląda sytuacja, to jak nasz lot przywrócili, no to poleciałyśmy tak naprawdę bez zastanowienia. I powiem, że wtedy, gdy to był naprawdę taki gorący czas, to było bardzo bezpiecznie. Poza tym, że chyba na ulicach było dużo policji. Tak, Chodzili. taka wzmożona kontrola była. Tak, no. i kilkakrotnie, może na ulicach nie, ale jak jechaliśmy, przemieszczaliśmy się, to w autobusach się zdarzały kontrole dokumentów. Ale tak poza tym nic się nie działo. No, nad Antalią latał śmigłowiec policyjny też. Tak samo jak byliśmy w Stambule, mówię, nad wtedy Stambulem, taka- Stambułem też latał właśnie taki śmigłowiec. Ale tak, nic się nie działo i no, jestem tu 4. raz, trochę pojeździliśmy. Byliśmy w miastach i na wsiach i w różnych i nigdy nie było jakiegoś takiej sytuacji, gdzie czułabym się jakoś zagrożona, że źle bym się czuła albo że musiała się bać. Nie. Na szczęście nic mi takiego się nie przydarzyło i teraz jesteśmy same i chodzimy wieczorami w Antalii i chodzimy po Starym Mieście, zapuszczamy się w różne uliczki. Wieczorem to Stare Miasto wygląda zupełnie inaczej. Otwiera się bardzo dużo pubów i bardzo dużo ludzi wychodzi i wiele rzeczy się dzieje i dlatego też jesteśmy ciekawe, jak to wygląda nie tylko za dnia, ale i wieczorem. I chodzimy i wchodzimy w różne uliczki wszędzie i jest spokój, kompletnie nic się nie dzieje. Naprawdę jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie. Nawet u nas na wschodzie też miałam takie wyobrażenia, że nie wiadomo, co tam się będzie działo. Nuri tak samo, no bo nigdy na wschodzie nie był, różne rzeczy się słyszy, ale nie. Nawet u nas na wschodzie to samo jest. Nie ma problemu, żeby gdzieś wyjść wieczorem i tak dalej. No to co dopiero tutaj na zachodzie w miejscach turystycznych przecież. I zamachów też na szczęście już bardzo długo żadnych tutaj nie było. Czyli zamach stanu był i potem jeszcze chyba było w Raz okresie, zimą, nie wiem, Coś się czy to wydarzyło było na Nowy Sylwestra. Rok, czy coś takiego. W Stambule, nie? No to już jest teraz 3 lata, nie? Minęło 3 tak, lata, na już szczęście nic nie było. nic się nie dzieje, więc... Ale ja też myślę, że to obojętnie gdzie człowiek nie jest, to zawsze może się coś przydarzyć, więc to takie patrzenie, a w Europie to bezpiecznie jest zupełnie, nic się nie może wydarzyć. Wszędzie, nie? Więc myślę, że nie można tak patrzeć, albo tu nie pojadę, bo coś tam się kiedyś wydarzyło, a tam nie pojadę, bo coś tam, to wtedy człowiek nigdzie nie wyjedzie ostatecznie, jak tak będzie patrzył. No w każdym razie jestem 4. raz i tyle razy, co tu byłam i tyle miejsc, które odwiedziliśmy i gdzie byliśmy, nigdy nic nam się nie przytrafiło i zawsze było bezpiecznie, spokojnie i żadnych jakichś stresowych sytuacji nie mieliśmy. Ale czy coś Ci przeszkadza w zachowaniu Turków? Najbardziej to chyba mi przeszkadza wszechobecny dym z papierosa. Pali się niestety. wszędzie. Ja jestem osobą niepalącą, więc szczególnie bardzo mi to razi. Nawet jak otworzysz balkon i obok na balkonie ktoś pali papierosy,
czy w restauracjach, czy na ulicach, czy gdziekolwiek, wszędzie. Chociaż niestety. teraz mówiłaś, że się to zmienia, że już też... No wprowadzają te mandaty, nie? Ale czy to egzekwują tak do końca? No wiadomo, nie? Czasem gdzieś tam pewnie kogoś zahaczą o to. No ale początki takiego wdrażania to zawsze są takie no, z wiadomo, przymrużeniem nie? oka, nie? Różnie to bywa. No to jest głównie to, ale również no, ruch na drodze, to w jakiś sposób, chociaż już teraz już się trochę do tego przyzwyczaiłam i już wiem, jak mam się zachowywać przy przechodzeniu na drugą stronę. Natomiast bardzo mnie to zaskoczyło i bardzo byłam zestresowana ten pierwszy raz, jak trzeba było się jakoś tam przemieścić, szybko przejść. No, najtrudniejsze to było w Stambule, bo nawet jak nad Bosforem jest ta autostrada, tam chyba są 3 czy 4 pasy w jednym kierunku, jest zielone światło i to wcale nie znaczy, że człowiek bezpiecznie przejdzie. A tych pasów jest tak dużo, że tak naprawdę to za rękę i biegiem, żeby zdążyć. Ja tak się zawsze zastanawiam, jak starsze osoby przechodzą przez taką ulicę. No właśnie, nie wiem. Nie wiem, no ale są też tacy kamikadze, jak to ostatnio to widziałam na przejściu, jak szliśmy do galerii. Jest czerwone światło i to światło akurat, bo to jest tak droga przecina deptak i tam odlicza się czas, kiedy będzie światło czerwone, zielone. I tam z reguły ludzie to respektują, aczkolwiek było czerwone, to widziałam, jak chłopak przeskakiwał. Jeden samochód przejechał, zatrzymał się gdzieś na środku drogi, przeleciał następny i tak między tymi samochodami, gdzie na którym pasie było wolne, tam chyba są 2 czy 3 pasy, to tak sobie Wprawiony już chłopak, widać było. przeskakiwał, nie? Widać było wprawiony. Trochę byłam zaskoczona, jak to robił. A co nam jeszcze przeszkadza, ale to akurat odnosimy już typowo do Antalii, bo tutaj jest akurat takie to miejsce bardzo turystyczne, dużo jest turystów i dużo jest właśnie Rosjan i w związku z tym, Prawie wszyscy mówią do nas po rosyjsku. tak, to nas Jak trochę denerwuje. Kolejny ktoś, kto mnie zobaczy i mówi do mnie zdrastwujcie i tak dalej. To po prostu Tak, po myślę. którymś tam razie może człowieka irytować. Dlaczego wszyscy myślą, że jestem Rosjanką? Ja nie jestem Rosjanką. I to już potem za którymś razem to już człowiekowi tak się burzy. Ja nie jestem Rosjanką, nie mówcie do mnie po rosyjsku. No myślę, że to dlatego, że więcej na pewno jest tutaj Rosjan niż Polaków, no ale też my no jesteśmy tak samo Słowianami, mamy pewnie podobną tą urodę. Więc tak sobie strzelają. Ale jak powiemy, że jesteśmy z Polski, to Tak. zawsze Dzień zmieniają dobry, na jak polski. się masz, to umiem bardzo dobrze. Tak, tak. No. Właśnie o to były też pytania pod jednym filmem do mnie, czy Turcy wiedzą, że ja jestem obcokrajowcem i jak reagują właśnie. No jak ja jestem sama, mam ubrane okulary przeciwsłoneczne i mówię po turecku, to może czasem jeszcze tak nie do końca się łapią, ale no jak jestem z mamą, mama ma jaśniejsze włosy i nie mówi po turecku za bardzo, no to no wiedzą od razu, nie szczególnie tu w Antalii, więc strzelają, że jesteśmy z Rosji. I tak to Ale jest. bardzo są zaskoczeni, jak Magda zaczyna mówić po turecku. Tak, tak, to dziwię się. Chyba nie za wielu turystów na tyle po turecku mówi. Dziwi ich to bardzo. No. Ale przynajmniej nie dajemy się przez to naciągać na nic. Oj tak, i znacznie łatwiej jest się targować. Targować. Ja myślę, nie? To jest to, dobra. No to z tych lajtowych pytań wszystko. A teraz musimy już przejść do tych trudniejszych i tych, co chyba Was bardziej interesują. No, gotowa? No. Jak reagowałaś na mój związek z Nurim? Pierwszy raz, jak Was zobaczyłam razem, to powiedziałaś, że jest to Twój kolega. Byliśmy wtedy na wycieczce i cały dzień Was obserwowałam. Jak wróciliśmy do domu, to powiedziałam Magdzie, co Ty robisz? Się zastanów. On mieszka tak daleko od Ciebie. Namocisz mu w głowie, potem chłopak będzie przeżywał. Magda takie oczy, ale przecież my jesteśmy tylko znajomymi. Ja mówię, no, ale ja mam chyba trochę więcej lat i coś, i oczy, i widzę. No już wiedziałam, że coś się kroi. No, i jak to potem No było? i- Jak już był poważniejszy związek, ślub i tak dalej. To nie przeszkadzało mi to absolutnie. Może dlatego, że Nuri bardzo szybko nauczył się języka polskiego. Ja mogłam go poznać również jako człowieka i poznać jego przekonania, jego poglądy. Bardzo dużo rozmawialiśmy na wszelkie tematy, takie życiowe i też religijne. Całe wieczory rozmawialiśmy na przeróżne tematy.
I nie przeszkadzało mi to w ogóle, że on jest, nie jest Polakiem, jest Turkiem, jest w ogóle innej narodowości, obojętnie jakiej narodowości by to nie było. Dla mnie było to ważne, że jest dobrym człowiekiem, że ma dobrze poukładane w głowie, że no naprawdę jest, jak na takiego młodego człowieka, jest bardzo mądry. I kompletnie nie przeszkadzało mi to, że jest z innego kraju. Ale No. później, jaka była Twoja reakcja, jak postanowiliśmy przeprowadzić się do Turcji? No to był dla mnie szok, ponieważ Magda cały czas mówiła, że będą w Polsce, będą niedaleko mnie, będą tutaj układać sobie życie. No, ale niestety życie pisze swoje scenariusze i bardzo zweryfikowało ich wszystkie plany. No i bardzo długo chyba się szykowali do tego, żeby mi to oznajmić. Wiedzieliśmy, no co się kroi. Powiem No to szczerze, że jak to usłyszałam, to tak łagodnie jak to nazwać w domu, to był mały Armagedon, nie? No moja reakcja no, była, że tak powiem, straszna. I minęły chyba 2 tygodnie, zanim byłam w stanie rozmawiać i pytać. Zadawałam mnóstwo pytań, przychodziło mi mnóstwo pytań do głowy, a co jak to, a co jak to, a co jak to. No oni byli bardzo dobrze przygotowani, mieli swój plan A, B, nawet C, jakby coś nie poszło. Więc na wszelkie moje argumenty, wszelkie moje pytania, wszystko mi dokładnie tłumaczyli, starali się rozwiewać jakieś moje tam niepokoje, jakieś tam inne rzeczy. No i było to dla mnie trudne, bardzo trudne. No ale no niestety kiedyś trzeba odciąć tą pępowinę, jeżeli chcę ułożyć sobie w taki sposób życie. A byłam tu w Turcji, zabrała mnie, pokazała. No nie znalazłam argumentów takich, którymi mogłabym ją zatrzymać. Więc no niech będzie szczęśliwa. A tak jak opowiadaliśmy Wam, jeżeli nie widzieliście jeszcze tego, to znowu wrzucam gdzieś tutaj linka, dlaczego mieszkamy w Van Ercisz. No pojechaliśmy tam za pracą. No i też gdyby tak na to spojrzeć, gdybyśmy zostali w Polsce, no trzeba byłoby się z czegoś utrzymać. Też musielibyśmy się wyprowadzić do większego miasta, do miasta, gdzie są firmy współpracujące z Turcją, czyli byłby to pewnie Kraków, Warszawa, Łódź. No, a my jesteśmy z okolic Poznania, więc no to i tak by było bardzo daleko do Ciebie. Więc Tak. czy to robi różnicę, czy my jesteśmy tutaj, czy my byśmy byli powiedzmy w Warszawie i tak pewnie spotykalibyśmy się z taką samą częstotliwością jak i teraz. Więc myślę, że chyba Ciebie zszokowało nawet nie to, że ja się do Turcji wyprowadzam, tylko że się w ogóle wyprowadzam gdzieś dalej od Ciebie. No to pewno też, to z pewnością Tak, też. no i wtedy kiedy my powiedzieliśmy mamie, że się przeprowadzamy, to mama na tamtą chwilę jeszcze w Turcji nie była, więc miała jakieś tam swoje wyobrażenia, ale jak już mamy do Turcji zabraliśmy, pokazaliśmy wszystko i zapoznaliśmy ją z rodziną, to po prostu rozwialiśmy te wszystkie wątpliwości tym. Tak, miałam nawet takie przemyślenia i w połowie pierwszego pobytu, no to miałam też taki kryzys i pamiętam, to był Burdur, środek dnia, środek miasta, usiadłam na ławce, rozpłakałam się jak dziecko. I mówię, że tak naprawdę jak ja ją obserwuję, jak tu przylecieliśmy, obserwowałam, jak się zachowuje, jak ją traktuje rodzina, jak ona w ogóle rano wstaje i cały dzień i zachowanie i wszystko, to mówię, tak naprawdę to nie wiem, co mnie bardziej boli. Czy boli mnie to, że ty chcesz tak daleko ode mnie układać sobie życie, czy to, że ja widzę, jaka ty jesteś tu szczęśliwa, tu, akurat tu, to tak jakby było twoje miejsce na ziemi. No i jako mama widziałam to i widziałam to bardzo dobrze i wiedziałam, że cokolwiek bym nie zrobiła, to ona jest tu szczęśliwa, to jest jej miejsce, więc no ja ją wspieram, bo ja chcę, żeby ona była szczęśliwa. Tak. Tak. No i masz teraz gdzie jeździć na wakacje. A ja też tu bardzo dobrze się czuję. No właśnie. Tak. No i też jeżeli chodzi o taką praktykę, jak to w praktyce wygląda, no to też to, że Nuri akurat ma taki zawód, wiąże się z tym, że mamy bardzo dużo wolnego czasu i możemy bardzo dużo tego czasu spędzać ostatecznie w Polsce. I chyba tak naprawdę w takim układzie więcej czasu spędzamy z Tobą, niż gdybyśmy spędzali mieszkając gdzieś tam w Warszawie czy gdzieś. No bo wiadomo, Tak. pracując w jakiejś tam korporacji, nie wiem, szkole językowej, gdziekolwiek,
nie ma się tak dużo tego urlopu. Gdybyśmy mieli taki normalny urlop, jak to jest w Polsce, tam te 3 tygodnie, no to też Nuri by jak miał zdecydować, czy nie lecieć może w Polsce, jechać do mamy odwiedzić, czy lecieć do Turcji rodzinę odwiedzić, czy jeszcze sobie robić jakiś wyjazd nasz prywatny. No ciężko by to było organizować, a na tą chwilę możemy praktycznie na całe lato do Polski lecieć i co roku latamy właśnie w taki sposób. Teraz też będziemy pewnie prawie całe lato. Więc no nie wiem, czy to nie jest tak nawet lepiej. A dla Was na pewno tak, chociaż ja myślę, że też już dojrzałam do tego, bo minęło już trochę czasu, trochę też mi się inaczej w głowie poukładało, byłam kolejny raz i kolejny. A kontakt mamy codziennie, rozmawiamy codziennie, wiadomo, że to nie jest to samo, co uścisnąć, przytulić się, wiadomo, że to jest zupełnie co innego. Ale rozmawiamy, słyszę ją, widzę ją, wiem, że jest szczęśliwa, wiem, że nie dzieje jej się żadna krzywda, co mnie bardzo cieszy. A ile czasu wolnego mamy, tyle razem spędzamy, więc tak to wygląda. No i właśnie teraz było takie pytanie, jakie mamy rady dla takich par, które no, mają taką samą sytuację jak my, że no, tutaj dziewczyna chce się wyprowadzić do Turcji, jak to oznajmić rodzicom, żeby nie przeżyli takiego szoku, żeby zaakceptowali tą decyzję, co zrobić, jak do tego podejść. Co byśmy radziły? No myślę, że przede wszystkim rozmawiać z rodzicami, mówić, pokazywać, a najlepiej zabrać ich do Turcji i pokazać, bo żadne filmy czy żadne rozmowy, to jedno jest coś słyszeć i niby wiedzieć, a co innego jest zobaczyć i doświadczyć. Dokładnie. Więc myślę, że chyba najłatwiej jest zabrać i pokazać. Tak, i tak samo właśnie było pytanie, jak Ty sobie radzisz na lotnisku, no bo teraz jak tu wysłać mamę, żeby leciała do Turcji samą? Było takie też pytanie, że się boją, jakby to w ogóle zorganizować. Znaczy, no wiadomo, że w Polsce na lotnisku to jest żaden problem, bo jeżeli czegoś nie wie, jeżeli nie latała prędzej, no to wszędzie się zapyta i każdy jej powie. A najłatwiej to jest po prostu polecieć tam, zabrać mamę i ten pierwszy raz lecieć pokazać. z nią. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to wytłumaczyć mamie, bo jak ona będzie wsiadać na przykład z takiego Poznania, jak ja lecę czarterami, to wiadomo, że leci prawie cały samolot Polaków. I może jakąś charakterystyczną osobę, czy osobę, z którą się siedzi obok w samolocie, czy jakąkolwiek sobie gdzieś upatrzeć, podpytać, patrzeć, gdzie ona idzie. I robić to samo. Wiadomo, że idzie się zawsze za tłumem. Jak się wysiada z tego samolotu, to wiadomo, że trzeba przejść odprawę i wszyscy idą na tą odprawę. Potem wszyscy wchodzą do miejsca, gdzie się odbiera bagaże. Potem z tymi bagażami wszyscy idą do wyjścia, a przy wyjściu zapewnić, że będziecie tam czekać i odbierzecie tą osobę. I tak myślę, że jest najłatwiej. W naszym przypadku tak było. Pierwszy raz ja leciałam z mamą, żeby wszystko jej pokazać, jak to wygląda, chociaż mama już jak na lotnisku się zachowywać, co robić, to wiedziała, bo już wcześniej latała. No ale jak to jest w Turcji, na lotnisku i tak dalej pokazałam, a teraz na przykład mama sama przyleciała i ja nie było żadnego tutaj problemu. czekałam na nią w Antalii na lotnisku i tyle, no nie było problemu. No jeżeli mama się obawia, to po prostu mamie pierwszy raz najlepiej pokazać albo wysłać ją samolotem, w którym będą Polacy i będzie wszystko dobrze. Tak Tam myślę. na lotnisku wszędzie napisy, nawet do wyjścia czy po bagażu, wszystko jest po turecku, jest po angielsku. Jeżeli ktoś nie zna słów po turecku, które ja lotniskowe słowa, to już sobie wszystkie przerobiłam, tak, żeby Ale nie jak było. nie zna? Ale jak nie, to Exit angielskie i słowa. wszędzie tam. To wiadomo, I zawsze tam. Tak. Dobrze, to mamy, a teraz no chyba ostatnie tu mamy już. Czy spotkałaś się z jakimiś przykrymi reakcjami znajomych na to, że ja mam męża Turka, muzułmanina i jak sobie z takimi reakcjami radzisz? Co odpowiadać, jak reagować? Powiem tak, bezpośrednio to nie. Nigdy do mnie tak bezpośrednio nie powiedział, nie zaatakował mnie, że jak to, że się zgadzam albo że mam zięcia, że jest taki czy owaki. Nie. Aczkolwiek wiem na przykład z którymi osobami, które są nastawione anty i z którymi osobami nie powinnam, więc po prostu tego tematu nie poruszam. Jeżeli ktoś mnie wprost nie zapyta albo wprost nie zahaczy i nie zada żadnego pytania,
to ja po prostu unikam tego tematu, no bo Po co, Po nie? co? Po co się po szarpać? co? Po co? A jeżeli gdzieś tam jesteśmy w jakimś towarzystwie i padnie gdzieś tam, może nie tak bezpośrednio, ale gdzieś tam pośrednio, że padają jakieś tam pytania i ojeju, bo co to będzie, bo on jest Turek, bo on jest muzułmanin, bo nie wiadomo co, to odpowiedź jest jedna. Nikt nie da nam gwarancji na to, że będziemy szczęśliwi. Obojętnie, czy będziemy mieli męża Polaka, katolika, czy będziemy mieli Włocha, Amerykanina, Turka, czy kogokolwiek. Mhm. Nie ma takiej recepty i nigdy nie wiadomo, czy się będzie szczęśliwym, Mhm. ale uważam, że jeżeli dobrze się pozna taką osobę i dobrze się czuje w tym towarzystwie i dobrze się czuje w miejscu, w którym się jest, to ja tylko kibicuję i niech będą szczęśliwi. Mhm. Dokładnie. Czyli tak, słuchajcie, jeżeli macie taką sytuację właśnie, no bo wiem, że ogląda mnie też trochę dziewczyn, które są w takich związkach, jeżeli coś takiego Wam się zdarza, no po prostu albo ucinajcie rozmowę, nie ciągnijcie tego tematu, bo naprawdę jak ktoś ma jakieś wyobrażenia utkwione w głowie, nie wytłumaczycie, nie przegadacie takiej osobie. Ja to widzę też po komentarzach, jakie mi się trafiają pod filmami. No są takie osoby, które nigdy tu nie były, nigdy nie widziały, ale i tak wiedzą lepiej niż ja i nie wytłumaczycie takim osobom, więc lepiej to po prostu ucinać, nie stresować się tym, nie szarpać się z takimi osobami. No a jeżeli z kimś da się rozmawiać o tym, no to po prostu powiedzcie to, co i mama mówi. Trzeba być z tą osobą szczęśliwym i to nie ma znaczenia, jakiej jest narodowości. I tyle. No i co, przebrnęłyśmy przez wszystkie pytania. Mam nadzieję, że było nas dobrze słychać, bo czasami były jakieś tutaj zakłócenia i hałasy, ale mamy mikrofony, to chyba było wszystko dobrze i że na wszystko odpowiedziałyśmy wyczerpująco. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mama się trochę stresowała tym występem, ale Nawet bardzo bardzo. dobrze, bo poszło, nie? Także wiecie, jakieś tam miłe słowa do mamy, mile widziane będą w komentarzach. No dobrze, no następne filmy to będą jakieś vlogi tutaj z naszego pobytu, także bądźcie czujni, niedługo one się wszystkie pojawią. Jak Wam się podobało, to zostawiacie łapki w górę, zostawiacie komentarze, subskrybujcie mój kanał, bo co tydzień wrzucam nowe filmy, teraz już chyba będzie faktycznie co tydzień znowu regularnie. I wtedy niczego nie przegapicie, wciskajcie ten dzwoneczek tam koło guzika subskrybuj, wtedy wszystkie powiadomienia będą przechodzić. I do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz. Do zobaczenia.